dnia następnego, czyli poniedziałek, 19 sierpień. Pogoda póki co dopisuje, nie pada, to najważniejsze. 7:14, jesteśmy po śniadaniu i lecimy na dworzec. I jedziemy dzisiaj do Oświęcimia, miejsce, gdzie jeszcze nikt z nas nie był. Dobra, kupujemy bilety na PKP do Oświęcim. 7:44, 8:51, tam będziemy, tak? Tak, godzina 7, koleje małopolskie. No ten ekran tak tutaj działa, nie? Jest, normalny, raz, dwa, trzy, jest. Przejazd tam, 45 zł, no najgorzej. Lecimy tutaj. Drukowanie w tłoku. No i jest. I wszystko w temacie. Koleje małopolskie. Dzień dobry. I ruszyliśmy 7:44 ze stacji Kraków Główny. 63 km są do Oświęcimia. Podróż będzie trwała godzinę 07. Jesteśmy na stacji Oświęcim. Idziemy cały czas. Według znaku mamy jeszcze 450 metrów. No i wchodzimy, w sensie podeszliśmy, teraz zobaczymy jak to działa. Czy trzeba stanąć w kolejce, czy nie. Jest takie ciekawostki w Auschwitz. Mała paczka 10, Snickers 14, puszka kawy Starbucks 30 zł, Pepsi 16 i woda 10 zł. Spoko ceny. Teraz przyjechaliśmy z Auschwitz do Brzezinki, czyli do Birkenau. Jest 13:45 i skończyliśmy. Tu wciąż mnóstwo ludzi czeka. No i jak wrażenia po zwiedzaniu Auschwitz, Oświęcimia i Brzezinki, czyli Birkenau. I jak wam się podobało? Jeśli można powiedzieć, że się podobało. Oczywiście pod względem historycznym to ma wartość, prawda? Prawda.
Co bardziej mnie urzekło na samym końcu, To? no bo wiadomo, że to tam, tak jak powiedział pan przewodnik, że ileś pociągów razy wjechało, razy ileś ludzi, razy ileś pojemność komory gazowej. Tak 4 jest. miliony ludzi tu. Tak. Potem z innych badań 1,5, No. jest na pomnikach. Teraz z najnowszych badań jest Milion to 100? 1,3 1 300 000, 1 100 000. 1,3 ludzi. Ale to, co powiedział nas tam na końcu Birkenau przy No. tych, jak się zapytałeś go, Tak, kiedy pierwsze wycieczki tak, tutaj tak, i że pierwszymi przewodnikami tak, byli więźniowie tak. i że ci ludzie tu chcieli wrócić No właśnie, jeszcze. ja nic nie komentowałem, ale O to faktycznie mówię, tak dla było. mnie to było dla No. mnie taka informacja. Ale co jeszcze, że w 2 lata po wyzwoleniu tego Wyzwoleniu. obozu, w Przecież to tak 47 gdzie roku. Sowieci No. weszli i dalej Tak, trwa, tak, tak, trwa generalnie dla Polski, nic się nie zmienia. tak jest. A oni przyjeżdżają tu w to samo miejsce, gdzie ledwo uszli z życiem i opowiadają, No, chyba że się ktoś ich też do tego zmusił. No to tak jest. No nie wiadomo jak to było. No. Ale co jeszcze? Co jeszcze przewodnik powiedział? Czy to ja się w sumie wypytałem go o to, ile Niemców tutaj przyjeżdża. I powiedział, że kilkadziesiąt tysięcy Niemców rocznie. A ogólnie rocznie tutaj przyjeżdża ludzi 2 miliony. Około 700 tysięcy Polaków. A mówił, że też jedną z najmniej licznych grup to są właśnie Żydzi. Ale czy to też nie wynika z ilości populacji tych ludzi? No w sumie też nie. No tak czy inaczej, miejsce warte odwiedzenia. Ale nie zrobiło na mnie, tak jak A mówiłem, nie co zrobiło nie? na mnie Co? wrażenia jak Szczutów na Pomorzu u nas. Ale to chciałam powiedzieć, że na początku sloty godzinowe Tak, 10, 10:15, co 15 minut 4 wycieczki wchodzą, różnojęzyczne. tak. A myśmy wchodzili z grupą czeską, Angielską? angielską? Chyba Nie. tak. A na pewno Też. francuską? A też, Czeską tak, i faktycznie. jeszcze, No. nie wiem, może i angielską, może masz rację. No. Ale ja na tej rozpisce, i to właśnie chciałam zobaczyć, że nie widziałam żadnej niemieckojęzycznej grupy. No ale no widzisz, no rocznie 700 tysięcy osób Polaków, a tylko kilkadziesiąt tysięcy Niemców, więc no to statystycznie nawet, nie? Ciężej byłoby ich zauważyć. Tak czy inaczej, jest jak jest. Bardzo dużo ludzi, bardzo duże zainteresowanie. Chodzą indywidualnie osoby na własną rękę, było to widać, ale jednak z grupami przewodniczymi nie. Zgadza się. A teraz wracamy do Krakowa. Mamy pociąg za 30 minut. O pół do, nie? Wracamy do Krakowa i idziemy do hotelu się odświeżyć. A właśnie, jeszcze zjemy coś sobie, jakiś lunch. Także tak.